Dzień dobry, witam Was na swoim kanale. Dziś temat moja kartonowa poczekalnia, model wydawnictwa model.com i zapraszam na odcinek. Pokażę, co to za model, co jest wewnątrz. Zapraszam. Moja kartonowa poczekalnia wzbogaciła się o model wydawnictwa model.com. Jest to model łodzi latającej Beriew B12. Numer pierwszy, rok wydania 2022. Model oczywiście w skali 1 do 33. Stopień trudności 4, czyli dość trudny model. Podane dane modelu, czyli jego rozpiętość 90 cm, długość 90 cm. Model został w pierwszej serii wydany w 300 egzemplarzach. Format wycinanki to A3, a model ten opracowali Rafał Ciesielski, Wojciech Szymański, Kacper Ciesielski. Okładkę rysował Łukasz Kasperczyk. Na pierwszej stronie, na tej okładce od strony lewej, mamy krótką historię. Samoloty te budowane były w latach 60. Samolot wszedł do produkcji w 1963 roku. Wyprodukowano tych samolotów ponad 100. No i one już na dzień dzisiejszy są przestarzałe. Niektóre jeszcze latają jako samoloty pożarnicze. Głównie na Ukrainie były wykorzystywane. Dane samolotu to jest rozpiętość 29,84 metra, długość 30 metrów, 2 silniki. No i dalej mamy opis budowy. Autorzy opisują, jak tu zacząć budowę, oznaczenia na przykład gwiazdek przy naklejaniu elementów na karton. Bardzo dużo tu mamy tych elementów na karton, całe użebrowanie, wręgi, kadłuba, żebra skrzydeł, zastrzały, dźwigary. To wszystko należy podkleić na karton. Również można tu zastosować taką technikę podklejania części na Bristol, tych części, które oklejamy, kadłub, skrzydła, lub zastosować taką technikę wypełniania wnętrza między żebrami pianką lub jakąś inną technikę, która wypełni nam tutaj te wnętrze, ponieważ żeby zapobiegało to zapadaniu się tych elementów. No i tu mamy oznaczenie gwiazdka 1, to jest tekturka 1 mm, 2 gwiazdki 1,5 mm, no i 3 gwiazdki to jest karton 2 mm. No i później mamy wstęp, budowa kadłuba, kabina załogi, skrzydła, pływaki, silnik, śmigło i podobnie są tutaj te rysunki. W taki sposób przedstawiają budowę. Na tej stronie już mamy elementy, szablony do samodzielnego wykonania, jak widzimy, podwozia, innych elementów, które będą tam potrzebne. No i przechodzimy dalej. Strona z rzutami, i tak zwane rysunki zestawieniowe, 4 rysunki, rzut góra, bok, dół i przód. I co ciekawe, wszystkie elementy oznaczone numeracją i literowo, na przykład wszystkie części, które są częściami kadłuba, mają literkę A i te elementy należą do oklejenia kadłuba. Tu silniki na przykład mają już literkę F. Wszystkie elementy, które będą składały się na silnik, będą oznaczone literką F.
Skrzydła to literka C, te elementy, czyli C plus numerek, który przypisuje nam element tego elementu. Co tu jeszcze jest? Stateczniki też mają inne oznaczenie, czyli literka D. Pionowe to jest bodajże F. I tak to jest podzielone. Nie mamy tu tych części, tak jakby nie zawierają się w ilościach, że tam mamy 200, 300, któryś numer części. Jest literka, że to będzie na przykład numer E11P, czyli to jest należące do statecznika pionowego. A wszystkie na przykład elementy poszycia kadłuba, no to jest literką oznaczone A i numeracja tej części. Rysunków, które są pomocne przy budowie tego wielkiego modelu, mamy, no gdzieś tak średnio tu liczyłem, pomijając takie małe rysunki, to jest bodajże ponad 70. Dość dobrze ilustrują budowę i poszczególne segmenty, tu w tym przypadku kadłuba, ale i części, ale i są dość złożone, dość skomplikowane też niektóre, trzeba umieć tutaj odczytać. Tu mamy rysunek całego użebrowania kadłuba, później wyposażenie tego kadłuba, przedstawiają poszczególne rysunki. Także tutaj trzeba też jakby umieć czytać, to wszystko sobie odpowiednio, chronologicznie ułożyć, kolejność tej budowy, ale mniej więcej tak jak przedstawiają tu rysunki i opis, zaczynający jakby budowę od kadłuba, później poprzez skrzydła i inne detale prowadzi tą budowę. No i tu właśnie mamy już rysunki skrzydeł, poszycia, stateczników, silnika. Przejdźmy do innych. I tu mamy dość mocno zdetalizowane jest podwozie. Tu od autora dowiedziałem się, od autora tego opracowania, od Rafała, że same podwozie ma ponad 100 części. Składa się ponad 100 części na podwozie, także jest dość skomplikowane, dość mocno zdetalizowane. Przechodzimy teraz do wręgi kadłuba. I tak tu pozwolę sobie przyłożyć liniał, który ma tylko 30 cm, natomiast jedna z wręg pionowych kadłuba to jest ponad 30 cm, a to jest tylko przód. Czyli tak jest oznaczone W, a 1 z literką W są oznaczone wszystkie elementy żeber kadłuba. I tu mamy drugą część, czyli też ponad 30 cm. Tych stron z elementami żeber jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i dochodzą tu jeszcze rysunki. Nie będę raczej tu wszystkich tych stron pokazywał. Tak się przedstawiają właśnie. Jest dużo. W sklepie ComModel możemy oczywiście otrzymać wręgi cięte laserowo, gotowe koła, oszklenie kabiny. No i przechodzimy do arkuszy z częściami. Części zamieszczono aż na 13 arkuszach. Zajmują tyle, ponieważ te części przy tych gabarytach modelu no, są duże, zajmują dużo miejsca. I jak widzimy, ja tu jeszcze zrobię też zbliżenie, tak żebyście mogli jakby
bardzo z bliska zobaczyć sobie elementy, detale. No oczywiście bardzo dużo oznaczeń tu nitów, ponieważ kadłub był nitowany. Budowa skorupowa, metalowy, oczywiście metalowy w sensie aluminium. No i oznaczenie strony tu. Kolor, jak widzicie, to nie jest srebrny, jest to taka jasno-szary. Niewiele elementów jest innego koloru, jakieś tu są czerwienie, podwozie zielone, jak dalej sobie tu zobaczycie, jakieś tam elementy wnętrza, które są żółte. Oczywiście można tu model zrobić w wersji z kabiną, z wyposażeniem lub bez. Z wersji z komorą bombową, otwartą na przykład, bądź zamkniętą z bombami wewnętrznymi wewnątrz komory. No i koła, delikatna zieleń, jak w radzieckich samolotach były tak malowane felgi kół. Delikatne jakieś czerwienie na podejrzewam, że to są pływaki bądź przepraszam, mogą to być kołpaki śmigieł, aczkolwiek mogę się mylić, wstępnie tak tylko podejrzewam. No i to są takie kolory. Lewy silnik, o, mamy tu oznaczenie lewy silnik, to powiedzmy skrzydło w tym wypadku zajmuje praktycznie całą stronicę. Drugie skrzydło, no i tylko czerwone gwiazdy, natomiast cała powierzchnia jest takiego koloru szarego. Myślę, że tutaj na razie nie widzę, żeby te szarości się jakoś od siebie różniły, porównując, no ale to może później wyjść jeżeli elementy do siebie pasujemy i one do siebie przylegają. Tu mamy wnętrze. Podejrzewam, że to jest wnętrze komory bombowej. Szablony elementów z folii, ale możemy tu w sklepie modelką kupić gotową kabinkę. No i tu mamy takie elementy wyposażenia, kabiny, pulpity z zegarami. Taka mała karteczka przyklejona. No i możemy tu mieć jeszcze dodatkowo stronę kartoniku. Podejrzewam, że 0,5 mm. Teraz przejdę może do zbliżania. Strona właśnie tu z zestawieniem części, z rysunkami, rzuty, 4 rzuty tego modelu. No i tu już przejdźmy do rysunków. Tak się prezentują z bliska. Jak mówiłem, odpowiednie oznaczenie literowe części odpowiada nam danym częściom, czyli powiedzmy A to będą wszystkie elementy kadłuba. Następną stronę obrócimy. Bardziej skomplikowane rysunki. No i tu mamy pełne użebrowanie kadłuba. Jakieś drobne elementy, detale, które... Ten model wyszedł w roku 2022. Został wydany. Więc na pewno już tam gdzieś był publikowany w sieci jego zdjęcia. Natomiast nie widziałem jeszcze wykonanego modelu. Być może coś pominąłem, ale jeżdżąc, będąc na kilku wystawach, nie widziałem go wystawionego. Jeżeli ktoś zrobił, to trzyma go sobie w domu na półce i się kurzy, nie chce pokazać. Ale raczej ja zachęcam, żeby pokazywać to, co zrobiliśmy, czym się zajmujemy. Odwiedzajcie wystawy,
Jest tego bardzo dużo we wszystkich rejonach Polski. Kto ma bliżej, kto ma dalej, nawet ci, co z drugiego końca Polski jeżdżą na południe i odwrotnie, z południa na północ. Natomiast bardzo dużo wystaw jest na południu, tej południowej części Polski. No i centralna Polska tutaj też ma kilka wystaw zawsze w sezonie. To są te drobne elementy podwozia, jest tego dużo. Tak jak autor tu zapowiadał, ponad 100 elementów. No ja się przymierzam do tego modelu. Chciałbym go wykonać. Powiem Wam jedno, że przy tej rozpiętości, jako model wystawowy, ja budowałem modele latające. Tak zwane RC latały. One miały po około 90 cm, 100 cm rozpiętości. Były to modele Spitfire i tu będzie link i Messerschmitt i też odsyłam, możecie sobie zobaczyć. Były to modele budowane z pianki, tak zwanej pianki pod panele podłogowe. Bardzo dobry materiał do budowy takich modeli latających, bardzo lekki, a dość dobrze wytrzymały. No i dobrze, i tu nie będę już zanudzał, jest tych stron 9 z wręgami i to wszystko jest do wycięcia, do naklejenia. Odpowiednie gwiazdki informują nas o grubości, na jaki należy karton, na jakiej grubości karton należy nakleić. No i jak widzimy, jak to jest bodajże wręga statecznika pionowego i jak bardzo jest zdetalizowany tu wręgami, jak mocno umocniony. I tak się prezentują właśnie tu wręgi. Jeszcze rysunki, jeszcze rysunek tutaj bomby. No i dobrze, i teraz przejdźmy już do elementów części tego modelu. I jak mówiłem, kolor mamy taki szary, nie srebrny. O, i tu jest element zewnętrznej owiewki kabiny i szkło mamy zaznaczone na niebiesko. Możemy w ten sposób wykonać, nie musimy kabiny robić, może to być model w wersji uproszczonej, ale mamy też wyposażenie tej kabiny pilotów. I następna strona, oznaczenie tu numerowe. Ten egzemplarz miał numer 30. I jak mówiłem, tu są jakieś tam tylko elementy koloru innego, czerwonego. Troszeczkę jaśniejszy, szary. Jest jakiś element. O, i te wszystkie elementy z literką A to są elementy, które składają się na kadłub. I strona, i tu są elementy jeszcze kadłub, oznaczenie A i tu już mamy bodajże elementy podwozia. I możemy tu zaobserwować, ile jest takich drobnych elementów właśnie. Jeżeli tu sobie przeanalizujemy, to mamy na przykład J70. Znajduje takie oznaczenie takiego elementu. Oczywiście te elementy się tutaj jakby dublują podwójnie, czyli mamy prawe, lewe podwozie, stąd tych elementów jest tyle. Przejdźmy do następnej strony i tu podejrzewam, że to są oczywiście elementy kadłuba, ale części dolnej, ten pływak kadłubowy. I następna strona. O, i tu już mamy tą część też pokrycia kadłuba, lecz z otworami do wycięcia pod oszklenie kabiny. Elementy kokpitu.
też. No ale to wszystko trzeba sobie porównać po prostu z rysunkami, z oznaczeniami, z numeracją, czyli literka B, podejrzewam, że to są elementy, które przychodzą jakby w tej wersji bardziej rozbudowanej. Następna stronica i tu już mamy podwozie, koła, elementy oznaczone literką G, 3L. Podejrzewam, że to jest wnętrze podwozia. Następna stronica. I następna. Silniki, pokrycie silników. I tu jest wszystko oznaczone literką F, 10L, czyli lewy, 10P, prawa część do prawego silnika. Praktycznie silniki na jednej stronie. No i już mamy inne elementy. M, należałoby tu znaleźć, co to będzie za element. Wyglądają mi jakby na pływaki podskrzydłowe, ale to tylko jest taka moja wstępna analiza. I następna strona i skrzydła. Bardzo duże elementy, tu troszeczkę oddalę. Ładnie odwzorowane nity, podziały blach. Tak jak widzicie, zrobię jeszcze zoom większy. Tak się prezentują. Tu mamy część steru, kierunku, statecznik pionowy, oczywiście gwiazdy, skrzydło prawe, podobna konstrukcja, podobne elementy rozmieszczone. I następna stronica. Wygląda mi to na stateczniki poziome. Tak się przedstawiają. Tu mamy bodajże komorę bombową. Ten element. I elementy, które jakby należą do wnętrza kabiny, kokpitu. Zrobię zbliżenie jeszcze bardziej. O, zoom. No i tak mamy tu tablicę z zegarami. Możemy tu to wykorzystać, podkleić folię, celafon. Wtedy będziemy mieli zegary za szkłem. No i właśnie oznaczenie literka B, czyli wszystkie elementy wewnętrzne kabiny. Tak oto prezentuje się model łodzi latającej B-12 Beriew, skala 1:33, wydawnictwo Model.com. Jedyny egzemplarz, który posiadam tego wydawnictwa. No i myślę, że podejmę się budowy tego modelu, aczkolwiek jest to wyzwanie, duży model, duża rozpiętość. Tu mamy dane gabarytowo, to jest 90×90, ale dość ciekawe wyzwanie. Może troszeczkę mało kolorów, słaba kolorystyka, no ale cóż, egzemplarze były tak malowane, nie inaczej, no i tu model musi być tak odwzorowany. W tym odcinku dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na inne moje filmy, na oglądanie kanału. Jeżeli się podobało, paluszek do góry. Dziękuję za subskrypcję. No i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!